Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj postanowiłem takie luźne przemyślenia podzielić się z Wami takimi luźnymi przemyśleniami. Powiem Wam, że ten wczorajszy materiał o Mateckim odrobinkę mnie chwilowo wypalił. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie i ten materiał dzisiejszy też Wam się spodoba, mimo że będzie kierowany w większości słów, w większości przypadków do wyznawców, fanatyków twardego betonu pisowskiego. Wielu z Was jest ze mną od początku, czyli od ponad 9 lat. Niektórzy dołączyli niedawno, no tak czy inaczej troszeczkę mnie poznaliście i wiecie, że czasami robię, że tak powiem, takie tasiemce, a czasami po prostu krótkie materiały. Nie nazwałbym tego zapchaj dziurą, bo nie robię tego, żeby tylko robić. Zawsze robię to w jakimś celu konkretnym, a dokładnie obnażanie tej pisowskiej hipokryzji, tego zakłamania, tej dwulicowości. I dobra, przejdę do konkretów i tutaj do wyznawców, do całego planktonu pislamu. Moi drodzy, przestańcie truć, co bardzo lubicie to robić, o propagandzie TVN-u, że już niejednokrotnie słyszałem, że jestem TVN-owcem, że biorę propagandę z niemieckiego TVN-u i tym podobne bzdury. Jeszcze raz powtarzam. Żadnej telewizji nie oglądam, materiały biorę z internetu. Moje poglądy, jakie mam, są tylko i wyłącznie moimi poglądami. Jedni się mogą z nimi zgadzać, inni nie. I drodzy pisowcy, nie mierzcie wszystkich swoją miarą, bo na szczęście dla Polski i Polaków nie każdy jest sympatykiem PiS. I mimo, że często wrzucam jakieś paski z TV, ale zapewniam Was, że nie sugeruję się tymi paskami w TV jednej, czy drugiej, czy trzeciej telewizji. Bywam na TikToku, ale nie śledzę go z taką, nie wiem, zajadłością i żeby to było jakieś moje jedyne źródło informacji. Do Waszej informacji to czytam, obserwuję, sprawdzam, szukam źródeł. Zajmuje mi to często bardzo wiele mojego cennego czasu. I może Was to zdziwi, ale pamiętam wczoraj i wiem, co jest dzisiaj. Wiem, czym jest patriotyzm i kto jest Polakiem. Wiem, czym jest trójpodział władzy i znam konstytucję. Zaskakujące, prawda? Dlatego też doskonale rozumiem, kto i w jaki sposób łamał ją przez długich 8 lat, w niektórych przypadkach 10 lat. I odkąd posiadam prawa wyborcze i odkąd sięgam pamięcią, zawsze głosowałem na partie liberalne. I czy to się komuś podoba, czy nie, i bez względu na to, jak mnie będzie nazywał, jak mnie będzie postrzegał, zawsze do końca moich dni będę dokładnie to robił, czyli głosował na partie liberalne. Proszę, nigdzie nie ma informacji, że ja kandyduję. Wszystkie moje plakaty są zrywane. Proszę mi zabrać, żeby ludzie widzieli, że jestem z 5. miejsca z panem prezesem. Dobrze? Wszyscy sobie robią. Pani profesor Krystyna Pawłowicz. Naprawdę niezwykła osoba. Jestem przekonany, że będzie w parlamencie. Broni wartości i broni prawdy. Powtarzam, bywa ostra, ale tacy ludzie są bardzo, bardzo potrzebni. Pani profesor jest tutaj nie do pobicia. Bardzo dziękuję. Sobie pokażę. Sama.
A wiecie dlaczego? Dlaczego właśnie tak głosuję, taki jest mój wybór? Zapewniam was tutaj, że nie dlatego, że tak każe mi telewizja. Dlatego, że polityka liberalna nie krzywdzi ludzi i zawsze szuka kompromisu. Nie wyklucza, nie wyrzuca poza margines społeczeństwa. Nie pozbywa polskości kogoś, kto nie zgadza się z linią danej partii, na przykład PiS-u. Nie podaje niczego na złotej tacy, ale zawsze zmusza do kreatywności i rozwoju, do nauki, do podszkolenia się, do kompetencji. Liberalizm nie żeruje na ludzkiej głupocie, prostocie czy strachu. Nie napuszcza grup społecznych na siebie, nie szuka sojuszy, tronu z ołtarzem, nie wykorzystuje wiary, żeby otumanić ciemny lud. PiS przez 8 długich lat niszczył trójpodział władzy, który jest fundamentem ustroju demokratycznego. Władza ustawodawcza, którą dzierżył w garści Kaczyński, wzięła pod but niezależny filar, jakim jest władza sądownicza, czym de facto złamano ustrój demokratyczny w Polsce. I tutaj do Trybunału Konstytucyjnego wysłano, jakżeby inaczej, posłów PiS. Do KRS zasiedli politycy PiS. Minister sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny, a także poseł i szef partii politycznej jest dobitnym przykładem niszczenia przez Kaczyńskiego trójpodziału władzy w Polsce. Tworzy zbyt daleko idącą możliwość ingerowania ministra sprawiedliwości. Tym razem chodzi o to, że Trybunał w składzie 2 sędziów wybranych przez PiS, 2 byłych posłów PiS i 1 wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS To ryzyko arbitralności działań ministra zdecydował, że nie można odwołać prezesów sądów powołanych przez ministra sprawiedliwości zarządów PiS bez odpowiedniej opinii Krajowej Rady Sądownictwa, tej zmienionej przez PiS, w której większość mają sędziowie wybrani przez PiS. Bronią swoich, muszą sobie ugruntować władzę, żeby przed tymi rozliczeniami, które ich czekają, żeby mieli swoich sędziów i którzy będą dbać o ich interesy. W Sądzie Najwyższym prezesem zrobiono przyjaciółkę Dudy, wbrew zgromadzeniu sędziów. Powołano nową Izbę Sądu Najwyższego, wbrew zapisom Konstytucji. Wbrew wszelkiej logice, można powiedzieć, na czele KRS posadzono przyjaciółkę Ziobry. Prokuratury obsadzono jego funkcjonariuszami, w efekcie czego wszystkie sprawy karne dotyczące tej nielegalnej działalności polityków, tak nazwijmy to żartobliwie, prawicy w Polsce, po prostu umarzano, ukręcano łeb. A akta spraw ukrywano na przykład w prywatnych garażach sędziów. No do tego prowadzi niszczenie właśnie trójpodziału władzy. Partia rządzi, partia radzi, partia nigdy was nie zdradzi. To jest filozofia właśnie działań Kaczyńskiego. I przerobione i znane, kto nie z nami, ten przeciwko nam, kto nie za PiS, ten wróg i hołota. Taktyka takich typowych terrorystów politycznych, mimo że pisowcy Jarosława niemalże wynieśli już na ołtarze. Wchłonięcie władzy sądowniczej przez partię rządzącą dało jej członkom bezkarność, przykład Mateckiego i innych złodziei z PiS. Dlatego bez żadnych oporów wyprowadzali poza budżet miliardy, miliony, a może nawet i miliardy. No, tego jeszcze do końca nie wiemy. Żeby ukryć deficyt budżetowy, stosowali kreatywną księgowość.
A teraz, gdy to wszystko obecny rząd wciągnął do zadłużenia Polski, do budżetu, to pisowcy krzyczą, jak to strasznie ta zła koalicja rządzi, że już taki jest deficyt. Nie, ten deficyt był właśnie za rządów pisowców, tylko był po prostu poukrywany w różnych spółkach, organizacjach, spółeczkach. Bo nie jest też żadną tajemnicą, że tworzyli jakieś dziwne fundusze, fundacje, aby przez nie pompować pieniądze z budżetu do ministerstw do lewych firm, kieszeni polityków na partyjne konta PiS. No też nie jest tajemnicą i o tym już też wspominałem, że wielu pisowców po prostu spełniło amerykański sen od pucybuta do milionera, bo niektórzy w 8 lat od zera po prostu stali się multimilionerami. Mówi pan prokurator krajowy. A kto był prokuratorem krajowym, którego Korneluk zastąpił? Kto? No kto? Pan Barski. No właśnie, a kim był Barski wcześniej? No kim był? Był prokuratorem. No, ale kim też? No, był też posłem Prawa i Sprawiedliwości. Był I Święczkowski też był posłem Prawa i Sprawiedliwości. Też był prokuratorem. Ale Znaczy, no, tak pan mówi, upolitycznienie prokuratury. To No, jest czysta hipokryzja. co jest bardziej co bardziej upolitycznia prokuraturę, jak nie fakt, że polityk Prawa i Sprawiedliwości stoi na czele prokuratury? Zachowanie, zdolność zdystansowania się od sympatii politycznych w momencie, gdy wykonuje pracę państwową. Wysoko postawieni politycy PiS tworzyli miejsca pracy dla swoich ludzi, a potem część z tych wynagrodzeń kazali im przekazywać na swoje kampanie wyborcze. Takie typowe państwo mafijne z siatką zależności i korzyści materialnych. Stworzyli sobie taką swoje medium, bo propaganda, jak się już przekonaliśmy, jest takim ich jestestwem. Bez niej nie byłoby Kaczyńskiego, tej całej zorganizowanej grupy przestępczej PiS i Solidarnej Polski. I powiem wam, dla mnie osobiście to jest po prostu obrzydliwe, co zrobili z ludzkimi umysłami. Bo jakby na to nie patrzeć, żyjemy obok siebie, ale przeciwstawiliśmy się, przestaliśmy ze sobą rozmawiać, nastawiliśmy się przeciwko sobie. Tyle nienawiści wpompowano w ten naród. Także, moi drodzy pisowcy, nie mówcie mi więc, że jak wspaniały jest ten wasz PiS. Nie potrzebuję propagandowych pasków Republiki, żeby doskonale wiedzieć, czym jest ten PiS. I dlaczego nie trawię PiS-u, dlaczego nie głosuję na PiS? Pokazuję to od ponad 9 lat. W bardziej lub mniej udany sposób, ale wydaje mi się, że jak na moje możliwości dość dosadnie. Ważnie, panie pośle, czy pan powie obywatelom i obywatelkom, którzy nas teraz oglądają, że Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz, pan Święczkowski, oni wszyscy są całkowicie niezależni, nie mieli do czynienia z polityką i politykami, nie realizowali partyjnego interesu, nie startowali z list Prawa i Sprawiedliwości i stworzyliście państwo trybunał, który można powiedzieć, no tak, on niezależnie stoi na straży konstytucji. Jasne, oczywiście, że tak. Moi drodzy, pozwólcie, że będę powoli kończył. Tak, wiem, strasznie króciutko dzisiaj. Ale tak jak wam powiedziałem, nie wiem, czuję się odrobinę dzisiaj, nie to, że ogólnie wypalony, ale dzisiaj czuję się trochę wypalony. Nie mam jako takiej weny i zapewniam was, że ten temat będę kontynuował najprawdopodobniej jutro, rozbuduję go, bo mam kilka ciekawych wątków jeszcze do poruszenia, tylko dzisiaj naprawdę nie mam siły, nie mam weny. Nie wiem, czy mi ten wczorajszy materiał trochę zjechał, bo
powinienem mieć twardą skórę, ale powiem wam, że czasami nawet można mieć twardą skórę, ale tak podniesie ciśnienie człowiekowi robienie materiałów. Zresztą po waszych komentarzach widzę, że wy sami nie możecie do końca tego obejrzeć. Dlatego też wrzucałem tą wypowiedź tej Szui Mateckiego na sam koniec, bo wiem, że żaden normalny człowiek w całości tego na spokojnie nie obejrzy. Ja niestety obejrzałem i są tego efekty. Także na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Zresztą odpoczniecie odrobinę ode mnie. Także dzisiaj wam dziękuję. No, komentujcie, jeśli was to zainteresowało, bo wiem, że ten dzisiejszy materiał, no tak, że tak powiem, w przenośni dupy nie urywa, ale zapewniam was, że nie był robiony na przysłowiowe odwal się, bo uwielbiam dla was robić materiały, bo no, widzów mam najlepszych w całym YouTubie i to nie podlega wątpliwości. Także sprawia mi wielką przyjemność robienie materiałów dla was, tylko po prostu dzisiaj mam taki do dupy dzień, krótko mówiąc. No, są takie dni w życiu mężczyzny, wiecie jak to szło. Także dobra, nie przedłużam. Dzisiaj wam bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Przesłuchiwaliśmy pana przewodniczącego Marciniaka. Akurat tak się zdarzyło, że pan Marciniak to jest ten sam przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, który był w 2020 roku. Wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki odbierał Państwowej Komisji Wyborczej kompetencje, przerzucając na Pocztę Polską, pan Marciniak ani razu się nie odezwał. Ani razu. A dzisiaj nagle wychodzi i jest ambasadorem PiS-u. Ambasadorem pieniędzy pisowskich. Otóż przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, który się podpisuje pod uchwałą, gdzie mówi, jakie nieprawidłowości PiS zrobił, między innymi te spoty Ziobry i innych, powinien stać na straży publicznego grosza. A on udowadnia z jednej strony razem z innymi członkami, że wyprowadzaliście pieniądze. Publiczne pieniądze na swoje kampanie wyborcze i mówicie, że minister finansów co, wypłacił teraz pieniądze? A jakim prawem ma wypłacić te pieniądze? Obrażajcie Zostały wyprowadzone pieniądze przez was. I doskonale państwo wiecie. Ja mam niekończącą się listę, co było sfinansowane, ile kubków, ile koszulków, dla kogo w czasie kampanii wyborczych z publicznych pieniędzy. Tego jeszcze Państwowa Komisja Wyborcza nie przeanalizowała. Przeanalizowało tylko te 3,6 miliony, ale to już wystarczyło, żeby odrzucić sprawozdanie.